Wojty mi psuje rzeczy. Nie wrzucę tego do filmiku. Wiem, że tego nie wrzucisz, ale lepiej mi z tym, że ci to powiedziałam, psuję. Cześć kochani, witajcie, z tej strony i ja witam was na kanale Wicosplay i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmikiem unboxingowym. Tym razem nie będzie on całkowicie zagadką, ze względu na to, że tutaj mam spoiler. Mam spoiler, pisze mi, że to jest LED Strip, więc wiem, co to jest LED Strip. Wiem, co zamawiałam po prostu LEDowego, więc o tyle nie będę zaskoczona, że miałam spoiler na kopercie. I tu już widzę, że będę miała chyba... Będę miała lekki problem z otwarciem tego, bo mi tu wzięli to naklejką zakleili. Okej. Zobaczymy, jak to wygląda. O, to jest tak po prostu wzięte, wrzucone i wysłane. Jeszcze w kawałkach. Teraz mam to poskładać jeszcze, tak? Okej, czyli mam 3 kabelki i 3 takie plastiki. Tak. Więc wnioskuję, że prostą logiką to mam wtyknąć tu i to ma świecić. Tak. Generalnie jest to taki sznurek, powiedzmy, LEDowy. Ja brałam metrówki, jeżeli dobrze pamiętam. I mnie konkretnie ma posłużyć w marynarce Connora z Detroit. On z tyłu ma dosłownie taki świecący sznurek. Będę próbowała go po prostu wszyć i zrobić z niego taką lamówkę z tym sznurkiem w środeczku. I zobaczyć, czy w ogóle da się znaleźć jakąś fajną tkaninę, gdzie zrobię z tego lamówkę, a jednocześnie będzie to na tyle jasno świeciło, że to światło po prostu przejdzie przez tkaninę. Mamy powtórkę z rozrywki, bo nie ma baterii w zestawie. Ale mam baterię i kawałek koperty. Dobra, czyli próbujemy. Wkładam baterię. Krzywo leżą te baterie, w sensie są tak jedna wyżej, druga niżej i nie mam pewności, czy szczerze nie zepsułam już. Tu jest takie coś, kontrolka czerwona, ale ona nie świeci, czy świeci? Nie wiem. Nie świeci, wygląda w obu dokładnie tak samo, mimo że tu włożam baterię. Chyba, że... patrzcie, kliknęłam na przycisk i jak kliknęłam na przycisk, to ona mi zamrygała. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Ale jak przyciskam, to mryga. Dobra, nieważne. To też wydaje się proste, bo jest po prostu... dobra, już bym to włożyła odwrotnie. O, proste i już bym złamała. Zrobiło klips. Zrobiło klips, czyli świetnie, odpinałam jedno, a podpinam drugie. Okej, lecimy tak. I... to świeci, a to piszczy. Nie wiem generalnie, czy będzie to słychać na filmie, ale to piszczy. To może mrygać! I wtedy piszczenie jest pip, 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 pip. To musi być bardzo praktyczne przy kostiumie. Wojty, będziesz piszczał. I może jeszcze mrygać szybciej. I piszę w tym momencie szybciej. Mam nadzieję, że to słychać, bo to dosyć głupawe jest. Aha, czyli mamy 3 tryby świecenia. Normalnie, mryganie i szybsze mryganie. Ma to sens. Pytanie, czy to będzie świeciło przez tkaninę. Mam nadzieję, że tak. Nie mam nic pod ręką, pewnie zaraz po coś wstanę. Wzięłam kawałek białej tkaniny. No jest trochę gruba, więc boję się, że mój plan tutaj nie wypali tak, jakbym chciała. Pomacham trochę tym. Dobra, włożyłam tu to do środka. I przyciskam przycisk. Czy widać? Nie. Totalnie nie. Ale słychać, że piszczy.
Czyli muszę założyć, że muszę to przeszyć w jakiś sposób magiczny, żeby nie zasłonić tego całkowicie. Ale funkcja piszczenia jest całkiem spoko. Sprawdzę, przełożę te baterie do tamtych i zobaczę, czy one też piszczą. Wow, rozbijam się strasznie. Czy tamte... Serio, wkładałam w to siłę. A jak pociągnęłam lekko, to nie działało. Dobra. W sumie śmieszne jest to, że jak odpalam to bez podpiętego tego kabelka, to nie piszczy. Dopiero w momencie, kiedy podpinam kabelek, piszczy. Teraz nie piszczy. Wyłączę się. I podepnę kabelek, ale podepnę ten sam co tu, o ile uda mi się go odpiąć. Udało mi się go odpiąć. Świetnie, nie psuje niczego. Chyba. Wepnę to tu. Nie, piszczy dokładnie tak samo, czyli w momencie, kiedy podpinam ten sznureczek, to piszczy. Dobra, czyli muszę założyć, że po prostu gratis do sznurka LEDowego dostałam piszczałkę. Świetnie, 2 w 1. Piszczałko, sznurek LEDowy. Co czego nie będę sprawdzać, bo podejrzewam, że będzie dokładnie to samo. O, udało mi się odpiąć, świetnie. Baterie wchodzą tutaj najzwyklejsze AA, więc można nawet tutaj włożyć akumulatorki i nie muszę szukać tych baterii, nie są to jakieś kosmiczne i wymyślne baterie. Tyle dobrze. Jestem ciekawa jak z wytrzymałością, w sensie jak łatwo jest to przegiąć, żeby po prostu przestało działać. I czy jak to się przegnie, to będzie jak z lampkami choinkowymi, że już nie świeci całość, bo jest gdzieś fragment zepsuty. Czy raczej będzie świeciło do momentu, w którym się przerwało. Nie wiem, wyjdzie w praniu, pewnie znając moje szczęście, wszyję to w kostium, po czym przestanie świecić, bo mam takie fatum nade mną czuwa, kiedy robię cokolwiek z LEDami. Że działa, dopóki tego nie zakleję, nie zamaskuję, nie zaszyję, to wtedy działa, a jak już to wykończę, to wtedy nie działa. Okej. Dobra, więc tak, ja za to dałam w sumie jakieś 23 zł, coś około tego. Jedna kosztuje niecałe 8. Przynajmniej kiedy kupowałam, kosztowała niecałe 8. To jest długości metra. Przy czym na aukcji, z której ja sobie wybierałam, są też dłuższe, te sznureczki. I są w różnych kolorach. Nie tylko niebieskie, są różne kolory. Zastanawia mnie jeszcze jedno, czy mogę to przyciąć, czy jeżeli ja to przytnę w jakimś miejscu, czy to też przestanie świecić. I prawdopodobnie na jednej zaryzykuję i to w późniejszym czasie sprawdzę. Bo tutaj jest tylko taka plastikowa blokada, więc jest przyklejona. Wiecie co, żeby było śmieszniej, tutaj nie ma nic takiego, żeby to wyglądało na zakończone. W sensie tak jakbym mogła to odciąć w jakimkolwiek miejscu i po prostu włożyć ten plastik, który właśnie stąd zdjęłam. Byłoby to dość praktyczne. No, to tak wygląda, jak po prostu zatyczka, gdzie zamykam obwód i tyle. No jeżeli by tak było, to byłoby świetnie, bo wtedy po prostu dotnę to dokładnie takiej długości, jakie powinna mieć w marynarce. Generalnie widziałam na przykładowych zdjęciach z aukcji, że ludzie używają tego w różnych celach, od ozdób mebli po ozdoby samochodu, żeby, nie wiem, było jakieś takie kosmiczne. Kilka razy widziałam już, że używał ktoś to właśnie do cosplayu, do jakichś elementów świecących. I myślę, że to po prostu spełnia swoje zadanie. W późniejszym czasie postaram się też wrzucić jakiś filmik, kiedy już ten element cosplayowy będzie gotowy, żeby zaprezentować, jak ten sznurek ostatecznie wygląda. Już taki wszyty. Niedroga opcja, tylko trzeba trochę zaczekać, chociaż one wyjątkowo szybko przyszły, bo one były zamówione dużo później niż dioda Conora, o którym już mówiłam w poprzednim filmiku, a przyszły dzień po, 2 dni po, więc no niecałe 20 dni, co jest naprawdę super wynikiem. Wysłane, no włożone tylko w kopertę, ale jednocześnie przyszło nieuszkodzone, wszystko działa, więc nie mam na co narzekać, no poza tym, że to piszczy. To zdecydowanie mogę uznać za minus, że to piszczy, bo w tym momencie, jeżeli ktoś to ma w kostiumie, to będzie po prostu chodził i piszczał. Non stop. Aż mi się to wyżyle w mocno. Kochani, zgasiłam na moment światło, bo byłam ciekawa, jak to będzie wyglądać po ciemku.
i prezentuje się to naprawdę całkiem spoko. Jeszcze włączę ten tryb mrygający. Rzeczywiście, jak się światło zgasiło, to świeci. I widać, że to świeci. Jeszcze podepnę to tu, w sensie zasłonię tkaniną. No i to jest ten efekt! To jest ten efekt, o który mi chodziło! 2 na 10. Dobra. To w takim razie ja już podziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie po sobie łapkę, jakąkolwiek, zostawcie. Jakiś komentarz, byłoby mi miło. Postaram się odpowiedzieć na każdy. I oczywiście zostawcie subskrypcję, żeby zobaczyć więcej filmików, więcej unboxingów i różnych innych dziwactw, które będę nagrywała na kanał. Także dziękuję i pa pa!